Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy styczeń to zły miesiąc dla gospodarki? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, która startuje już w piątek, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Informuję na wstępie, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform X Station 5 i z Bloomberga. Czy styczeń to zły miesiąc dla gospodarki? Zaczniemy od wskaźnika Lei Index, który wczoraj się pojawił, był oczywiście słabszy niż zakładały prognozy za grudzień. Okazuje się, że koniunktura wyraźnie się tutaj osłabia i jesteśmy na bardzo dobrej trajektorii ku temu, żeby odfajkować jednak klasyczną recesję w amerykańskiej gospodarce. Ten wskaźnik bardzo mocno spada i widzimy tutaj na wykresie, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zaliczymy te dołki, które wcześniej na przestrzeni ostatnich 60 lat wskazywały bardzo dobrze momenty recesyjne w amerykańskiej gospodarce i oczywiście myślę, że konsekwencją tego były wczorajsze wzrosty indeksów giełdowych, ponieważ inwestorzy przywiązują teraz do tych danych dużą wagę i uważają, że jeżeli dane są słabe, będą oznaczały to, że już Fed nie będzie dalej podnosił stóp procentowych, a w takiej sytuacji oczywiście jest to bardzo pozytywne dla ryzyka, więc kolejny wykres, który jest w tle, moim zdaniem jest szczególnie istotny, ponieważ pokazuje nam wsparcie. Kluczowy punkt odniesienia, czyli rejon 3700 punktów, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym na indeksie Standard & Poor i ten sam wykres dla danych dziennych pokazuje, że oporem są okolice 4000 punktów, gdzie mamy nie tylko roczną linię Bessy, ale także średnią 200-sesyjną, ale właśnie teraz na wykresie dziennym. Więc tak jak już wczoraj powiedziałem, rynek jest zaklęty między dwoma poziomami. 4000 punktów od góry i 3700 od dołu. I teraz, jeżeli indeksy giełdowe, które dyskontują przyszłość, jakiś scenariusz w przyszłości za 6 do 9 miesięcy zaczną dyskontować to spadkowo, czyli indeksy giełdowe będą kierować się ku wsparciom i je łamać, będzie to oznaczało, że giełda papierów wartościowych dyskontuje, że będą znacznie pogorszone perspektywy zysków przedsiębiorstw. W takiej sytuacji oczywiście będzie dyskontowała spowolnienie gospodarcze, które przekształci się w głęboką i trwałą recesję. Natomiast kiedy zostałyby pokonane opory w rejonie 4000 punktów, w takiej sytuacji dyskontowane byłoby środowisko odwrotne, że zyski spółek w perspektywie końcówki 2023 roku się poprawią, czyli że raczej będziemy świadkami miękkiego lądowania amerykańskiej i oczywiście światowej gospodarki. I oczywiście byłby to bardzo pozytywny sygnał. No i okazało się, że wczoraj bardzo śmiało indeks giełdowy zaczął naruszać i przekroczył poziom 4000 punktów, czyli indeks giełdowy na Wall Street moim zdaniem sygnalizuje właśnie odwróconą logikę w dyskontowaniu danych makroekonomicznych, które nam teraz mówiły o tym, że im dane są gorsze, tym lepiej dla giełdy papierów wartościowych. I wczorajszy ruch na indeksie Standard & Poor sygnalizuje, że moim zdaniem raczej będziemy świadkami dyskontowania przez rynek finansowy, przez giełdę papierów wartościowych scenariusza miękkiego lądowania, raczej słabszej recesji, takiej umiarkowanej recesji, a nie jakiegoś twardego, mocnego lądowania amerykańskiej i światowej gospodarki. Także wczorajsza sesja była bardzo optymistyczna i dobra i może nam ustawić cały tydzień na giełdzie papierów wartościowych, a cały tydzień, jak wiemy, ma być przygotowaniem pod Fed w przyszłym tygodniu. 1 lutego mamy decyzję Fedu, która jest najważniejsza i kluczowa. Teoretycznie rynki giełdowe powinny być bardzo spokojne i oczekiwać na to wydarzenie. Natomiast to, że wczoraj już tak bardzo ofensywnie rozpoczęliśmy tydzień, będzie sprzyjał temu, żeby już ostatecznie pokonać poziom 4000 punktów i rozpocząć następną fazę tendencji wzrostowej. Jako że giełda papierów wartościowych na Wall Street zachowuje się teraz najsłabiej względem całego świata, więc jeżeli sesja na Wall Street jest wzrostowa, to oczekujmy
wzmocnionego, relatywnie mocniejszego impulsu na giełdzie w Europie, czy też na rynkach emerging markets, czyli takich giełd papierów wartościowych jak Polska. Natomiast dzisiaj mamy dane makroekonomiczne o wskaźnikach PMI, ale to są dane wstępne za styczeń, więc już dzisiaj będziemy poznawać odpowiedź na pytanie, czy styczeń to zły miesiąc dla gospodarki. I analogicznie do tego, co się wczoraj działo, im dane będą gorsze, czyli te dane, te wskaźniki, które będą się pojawiały od godziny 9:15 dla najważniejszych krajów strefy euro, będą gorsze niż zakładały prognozy, niż zakładał konsensus prognoz, mediana prognoz, to oczywiście giełdy papierów wartościowych powinny to odczytać pozytywnie, więc im dane gorsze, tym mocniejszy impuls na giełdach papierów wartościowych. Myślę, że taka powinna być reakcja. A o godzinie 15:45 poznamy wskaźnik dla Stanów Zjednoczonych i wtedy będziemy oceniać, jaka jest koniunktura giełdowa w ogóle w gospodarce w Stanach Zjednoczonych i w Europie i zobaczymy, gdzie jest lepsza koniunktura. Na to wskaże wskaźnik, wartość wskaźnika, który będzie w tym wypadku brany pod uwagę, czyli wskaźnik composite, taki wskaźnik zbiorczy i on będzie porównywany między Stanami i Europą. Zobaczymy, gdzie jest lepiej. No i oczywiście rynek cały czas będzie sobie odpowiadał na pytanie, czy styczeń to zły miesiąc dla gospodarki, czy tutaj zaczynamy nowy rok w kierunku właśnie recesji, a w takiej sytuacji byłoby to pozytywne dla indeksów giełdowych, które oczywiście, jak pamiętamy, mają dyskontować przyszłość, a w przyszłym tygodniu ma być ostatnia podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni, więc dane, jeżeli byłyby słabe, zwiększyłyby prawdopodobieństwo, że faktycznie tak będzie, że za tydzień będzie ostatnia podwyżka stóp procentowych, a już później będziemy myśleć i rozważać, kiedy może być pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście scenariusze recesyjne będą sprzyjały temu, żeby scenariusz pierwszej obniżki stóp procentowych jeszcze wyraźniej się przybliżył w czasie. No i na następnych wykresach widzimy tutaj, jakie są te wskaźniki dla poszczególnych komponentów, dla poszczególnych krajów i będziemy je oczywiście ze sobą porównywać. Później będziemy je porównywać między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Zobaczymy po prostu, gdzie jest lepiej. Wczoraj lepiej zachowywały się indeksy spółek technologicznych, to warto na to zwrócić uwagę i myślę, że jeżeli dane będą dla Europy bardziej optymistyczne, to w takiej sytuacji giełda papierów wartościowych tutaj w Niemczech powinna nas zaskoczyć atakiem na swoje ostatnie maksima z dużą szansą na to, że zostałyby one przekroczone. Obrona poziomu 15 000 punktów faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Myślę, że taka powinna być tego interpretacja, a dzisiejsza sesja w Japonii także sprzyja scenariuszom prowzrostowym i spodziewam się kontynuacji ruchu w górę w Europie, ponieważ wynik sesji na giełdzie na Wall Street nie był jeszcze uwzględniony przez indeksy giełdowe, zwłaszcza to przejście psychologicznego poziomu 4000 punktów nie było uwzględnione. To, co moim zdaniem bardzo sprzyja popytowi na ryzyko z analizy międzyrynkowej, to jest to, jakie są wskazania Bitcoina, czyli najważniejszej kryptowaluty. Ten Bitcoin nie chce spadać, nie chce zamknąć kolejnej luki wzrostowej, która była otwarta w tym tygodniu na rynkach regulowanych i jako, że Bitcoin nie chce spadać, to prawdopodobnie zaatakujemy kluczowy opór w rejonie 24,5 tysiąca dolarów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną i myślę, że to jest scenariusz możliwy nawet jeszcze w końcówce tego miesiąca, a kiedy zobaczymy, jak Bitcoin zachowuje się statystycznie od 2015 roku przez 10 dni w sytuacji, kiedy mamy nowy rok w Azji, to widzimy, że nie było ani jednego roku, kiedy Bitcoin zaliczyłby ten okres do spadkowych, a teraz mamy rekordowy wzrost, ponieważ wynosi on już ponad 30%. Dlatego też zachowanie Bitcoina faworyzuje scenariusze prowzrostowe, warto być tego świadomym. To, że mamy teraz środowisko recesyjne, na to wskazuje także inwersja krzywej dochodowości, różnica między rentownościami dwójek a dziesiątek amerykańskich obligacji. Widzimy to
dokładnie, ale sam scenariusz recesyjny w gospodarce występuje, kiedy zaczyna się odwracać ta inwersja krzywej dochodowości. Na razie jeszcze mamy pogłębienie tendencji spadkowych, no ale wkrótce ten wskaźnik powinien zakręcić i wtedy oczywiście już będziemy mogli mówić o tym, że te zjawisko, jakim jest recesja, występuje w amerykańskiej gospodarce, ale powinno być ono już wtedy zdyskontowane przez giełdy papierów wartościowych. Jeszcze raz przypominam, giełda żyje najbardziej prawdopodobnym scenariuszem rozwoju gospodarki za 6 do 9 miesięcy. No, a to oznacza perspektywę końcówki 2023 roku. Same rentowności amerykańskich obligacji dziwnie cały czas rosną. Na fali wzrostu rentowności obligacji nie widać osłabienia indeksów giełdowych, a raczej wzrostu i to jest pewnego rodzaju anomalia, warto być tego świadomym, ale cały czas presja wywołana ruchem amerykańskiego dolara sprzyja popytowi na ryzyko i widzimy tutaj w tym wypadku, jak zatrzymała się globalna presja na amerykańskiego dolara w sytuacji, kiedy inwestorzy już zakładają zmiany w różnicach między stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych a wśród innych banków centralnych i ten wykres to wyraźnie pokazuje. Sam euro-dolar nie chce spadać. Wiemy, stare rynkowe powiedzenie mówi, że jak coś nie chce spadać, to będzie rosnąć. Dlatego też jest bardzo duże i rosnące prawdopodobieństwo, że euro-dolar pójdzie w górę i myślę, że takie wnioski są dla nas najistotniejsze. Natomiast warto zwrócić także uwagę, że wskaźniki sentymentu pokazują, że tutaj ta presja, nastawienie na rzecz osłabienia amerykańskiego dolara jest najwyższe od bardzo wielu miesięcy, a to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie, że no tutaj zbyt duży jest już konsensus rynkowy co do tego, co ma się stać dalej z amerykańskim dolarem. Po prostu przewaga pesymistów jest już naprawdę bardzo sroga, bardzo mocna. Para dolar-jen, na którą także warto zwracać uwagę. Na razie nie widać już kontynuacji takiej podwyższonej aktywności i zmienności, ale utrzymujemy się nad poziomem 130. Poziom moim zdaniem ma psychologiczne znaczenie. Utrzymywanie się powyżej zachęca do gry na dalsze wzrosty, na atak na górne ograniczenie tego 3-miesięcznego kanału spadkowego. No i to, że co dzisiaj się wydarzy na dolar-jenie, będzie ważnym wskazaniem, no ponieważ mija już tydzień od decyzji Banku Japonii, no i czas po prostu wychładzać wskaźniki dotyczące zmienności i będzie się zmniejszała atrakcyjność jena jako miejsca do krótkoterminowej spekulacji. Analiza międzyrynkowa wspiera popyt na ryzyko, ponieważ widzimy dalsze wzrosty ceny miedzi. Myślę, że wskazania prowzrostowe są tutaj scenariuszami bazowymi. Obserwujemy także presję na ropę naftową, która jest interpretowana jako powrót nadziei na to, że popyt z Chin zwiększy zapotrzebowanie na ropę naftową i to ma być główny powód wzrostów. Natomiast z technicznego punktu widzenia ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych zbliża się do średniej półrocznej, średniej 100 sesyjnej i gdyby się udało ją pokonać, a to są obecnie rejony około $83, to scenariusze prowzrostowe staną się już bazowymi. Krótkoterminowa analiza techniczna pokaże formację podwójne dno i oczywiście będzie to dodatkowa zachęta do tego, żeby wieścić ruch w górę. Mamy także nowe maksima na cenie złota z dużym prawdopodobieństwem, że będziemy je jeszcze bardziej poprawiać. Tutaj te opory w rejonie 1950 są już na celowniku i powinny być wkrótce atakowane. No i teraz na koniec dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ rynek złotego atakuje swoją miesięczną linię trendu wzrostowego i gdyby się udało ją pokonać łącznie z psychologicznym poziomem 4,70, to znowu pojawi się wzrost atrakcyjności polskich akcji, ponieważ złoty będzie sygnalizował napływ inwestorów zagranicznych do naszego kraju. Mamy stabilizację na polskich obligacjach i cały czas stabilizację na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ walki w rejonie 1900 punktów trwają już drugi tydzień i być może dane makroekonomiczne z Europy, jeżeli będą słabsze, mogą także wywołać tutaj atak na opory
na indeksie WIG20. Przypominam, opory na indeksie WIG20 to są rejony 1985-2000 punktów, czyli psychologiczny poziom 2000 punktów oraz średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym 1985 i spodziewam się w każdej chwili punktowego ataku na ten poziom, a co dalej po prostu zobaczymy. Moim zdaniem i tak jeszcze bardziej wtedy wzrośnie prawdopodobieństwo pokonania tych oporów, ale na chwilę obecną rejon oporów 1985-2000 punktów jest kluczowy i newralgiczny. Co się dalej wydarzy? Zapowiada się pasjonujący przełom stycznia i lutego. Widać, że giełdy papierów wartościowych nie boją się złych danych z gospodarki, więc jeżeli styczeń okaże się złym miesiącem dla gospodarki, może to być kolejne paliwo do wzrostów indeksów giełdowych. Ja generalnie się tego spodziewam. Przypominam, giełda dyskontuje przyszłość za 6 do 9 miesięcy. Najbardziej prawdopodobny scenariusz za 6 do 9 miesięcy, a jeżeli ona chce rosnąć, oznaczać to będzie, że giełda wybiera dyskontowanie optymistycznego rozwoju scenariusza w gospodarce w końcówce 2023 roku, który ma być wspomagany przez obniżki stóp procentowych przez banki centralne. Czy tak się stanie? Będziemy to oczywiście ściśle monitorować i będziemy to dyskontować. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, która startuje już w piątek, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.